Siemanko widzowie! Dziś zabieram was do jednego z najbardziej prestiżowych miejsc w Wielkiej Brytanii, do Blenheim Palace. To barokowa rezydencja wpisana na listę UNESCO, otoczona pięknymi ogrodami i ogromnym parkiem. To tutaj urodził się Sir Winston Churchill, jeden z najważniejszych polityków XX wieku. A dzisiaj, właśnie w tym niezwykłym miejscu odbywa się Salon Priv, luksusowy car show, gdzie spotykają się najrzadsze, najbardziej wyjątkowe i najdroższe samochody świata. Od klasyków, przez super samochody, aż po najnowsze hiperkary. To wydarzenie łączy elegancję, historię i motoryzację na najwyższym poziomie. Zostańcie ze mną, będzie na co popatrzeć. Zapraszam na film. Kochani widzowie, przedstawiam wam Alpinę B7. Jest to bardzo wyjątkowa, luksusowa limuzyna, która łączy w sobie elegancję BMW serii 7 z osiągami ekskluzywnym charakterem, typowym dla marki Alpina. Warto pamiętać, że Alpina to nie tylko tuner, ale oficjalny i niezależny producent samochodów, który ściśle współpracuje z BMW. Pod maską tego potężnego samochodu znajdziemy ręcznie zbudowany silnik V8 o pojemności 4,4 litra z podwójnym turbodoładowaniem. Spójrzcie na te detale, na te napisy Alpiny i oczywiście znane już wszystkim ekstra felgi. Na zewnątrz B7 wyróżnia się subtelnymi, ale charakterystycznymi modyfikacjami. Najbardziej rozpoznawalne są wieloramienne felgi, delikatne spoilery i listwy, aerodynamiczne oraz unikalne kolory lakieru, takie jak słynna Alpina Blue i Alpina Green. Tutaj niestety jest Black version, ale i tak jest przepiękna. Znowu tutaj prezentuje się jakże pięknie i ładnie Morgan Freewheeler. Jest to trójkołowy roadster produkowany przez brytyjską firmę Morgan Motor Company. Produkcja modelu odbyła się w latach 2012-2021. W 2022 został zastąpiony przez nowszy model Morgan Super 3. Cena tego samochodu mogła wynosić poniżej $54,000, a z dodatkowymi opcjami nawet ponad 80 000. A tutaj jakże pięknie prezentują się Morgany Plus 4. Samochody sportowe produkowane przez Morgan Motor Company. Produkcja trwała tylko 4 lata, od 50 do 69 roku. I została wznowiona w 1985 i zastąpiła model 4 Plus aż do 2000 roku. Spójrzcie. Znowu tutaj to Nobel M600, M600, brytyjski super samochód, ręcznie produkowany przez Nobel Automotive w Leicestershire. Pod maską tego samochodu znajduje się silnik V8 o pojemności 4,4 litra, zdolny do wytwarzania potężnych, niewyobrażalnych 650 koni mechanicznych. Od 0 do setki przyspiesza w zaledwie 3 sekundy, a prędkość maksymalna to około 225 mil na godzinę, czyli jakieś około 360 km na godzinę. Co najważniejsze, samochód jest cały zrobiony z karbonu. Spójrzcie,
Jaki on jest piękny. Nie wiem, czy to widać, ale poziom detailingu jest tak potężny, że nawet chmury odbijają się i kamera nie potrafi wyłapać tego karbonu. Spójrzcie w środku. Może z tej strony będzie lepiej widać? Nie. Widoczny tutaj samochód to Jensen Interceptor. Jest to wersja Interceptora produkowana w latach 71-73, znana z bardzo mocnego silnika. Wersja ta wyróżnia się sześciopakowym silnikiem z 3 dwugardzielowymi gaźnikami. Jest to budowany ręcznie samochód w latach 66-76. A moc, jaką oferuje ten prześliczny samochód, oldschoolowy samochód, to tylko skromne 390 koni mechanicznych. Jak na lata 70., to wam powiem, że to już robi robotę. Tutaj mamy same Ferrari. Już na dzień dobry wita nas Pininfarina. Cóż za samochód. Tam kolejne jedzie. What they say was better than one Ferrari? Ło, Two Ferrari. coś pięknego. Spójrzcie. Podpisy na masce. Na całym samochodzie. Znaczy to był jakiś projekt. I dalej Ferrari. Ferrari z Pininfarina, kolejny. Spójrzcie na tego. Przepiękne. Luksus i prestiż dzisiaj będzie mottem przewodnim tego odcinka. Piękne Ferrari. Spójrzcie na te jakże przepiękne felgi BBS-a. Czyste amelinum. I kolejna z Pininfarina. Coś pięknego. A tuż obok jeszcze nowsze Ferrari. Normalnie so impressive. A tutaj jakże pięknie prezentuje się Jensen Interceptor z 1968 roku. Pojemność silnika tego samochodu to powyżej 6 litrów. O mocy chyba tam 330 koni mechanicznych. Do setki w 7,5 sekundy. I kolejny Jensen, Interceptor trójka. I obok kolejny. Specyfikacja tego samochodu jest bardzo podobna do tego poprzedniego. Tyle, że ten przejechał cały Le Mans. Spójrzcie na tego Jensena 50. W pięknym pomarańczowym kolorze. On brał udział w jakimś wyścigu w 2024 roku. Wyścigu w trasie St. Moritz.
Normalnie prestiż, luksus i klasa na pierwszym miejscu. Teraz idziemy zobaczyć trochę Ferrari. Ferrari! Spójrzcie na to Ferrari 488. Dostępne były wersje GTB, tak zwana Gran Turismo Berniletta i Spider Cabriolet. I to jest właśnie wersja Spider. Posiada turbodoładowany silnik V8 o wypełnioności prawie 4 litrów i mocy 670 koni mechanicznych. Przepiękny samochód. Tuż obok kolejne. A tutaj jakże pięknie prezentuje się Ferrari 488 z centralnie umieszczonym silnikiem. Jednostka napędowa to 3,9 litra z podwójnie turbodoładowanym silnikiem właśnie V8. Ferrari to generuje 670 koni, a w wersji Pista moc wzrosła do 720 koni, która przyspiesza od 0 do setki w niecałe 3 sekundy. Spójrzcie na to Ferrari 308 GTB, który to już został klasykiem sportowym. Zadebiutował na targach w Paryżu i Londynie w 1975 roku. Projekt został zbudowany według projektu Pininfariny przez Scaglielitego. Zachował silnik V8 z modelu 308 GT4. Coś pięknego. Samochód przyspiesza od 0 do setki w mniej niż 4 sekundy, a jego prędkość maksymalna to skromne 270 km na godzinę. Lata 70. Cóż to jest za magiczne miejsce. Rzeczywiście, prestiż i luksus dzisiaj tutaj króluje. Nie można obojętnie przejść obok tego Ferrari Roma. Jest to Grand Tourer produkowany przez włoskiego producenta. Nazwa pojazdu pochodzi od Rzymu, stolicy Włoch. Ceny nowych egzemplarzy tego Ferrari w 2025 roku zaczynają się od około 212 tysięcy euro za wersję z silnikiem benzynowym o mocy 620 koni. Spójrzcie, jaka ona jest piękna.
Spójrzcie na tego McLarena 720S. No przepiękny. Karbonowe lusterka. Spójrzcie ten wlot, jak przechodzi przez całą długość samochodu, przez drzwi. Obecnie znajdujemy się między McLarenami teraz. Spójrzcie na tego, jak się ładnie prezentuje. To już jest ale 570, to jest McLaren. Taka ciekawostka, McLaren 720S jest to czysto brytyjski super samochód, który zadebiutował w 2017 roku na targach w Genewie, stając się następcą modelu 650S. Właśnie oto tego modelu. Silnik i osiągi? To tylko 4-litrowa jednostka z turbodoładowaną V8 o mocy 720 koni mechanicznych przy 7,5 tysiącach obrotów. Moment obrotowy to skromne 770 Nm przy 5,5 tysiącach obrotów. 7-biegowa skrzynia. Od 0 do setki niecałe 3 sekundy. Od 0 do 200 prawie 8. Prędkość maksymalna ograniczona do 340 km na godzinę. Spójrzcie na tego Lotusa. Można by powiedzieć tak mały, że prawie jak dla dzieci, co? 50 Lotus. Gokardy dla dorosłych. Jest to Final Edition. Tu jest następny Lotus Elise w wersji R. Bardzo, ale to bardzo wyjątkowy Lotus Emira. Został zaprezentowany w 2021 roku. I ma być ostatnim spalinowym modelem w gamie Lotusa, co czyni go symbolicznym pożegnaniem z tradycyjną motoryzacją przed przejściem firmy na pełną elektryfikację. Emira czerpie inspirację z elektrycznego hipersamochodu Lotus Evija. Jak się przyjrzycie z przodu, ma agresywną, muskularną sylwetkę, która łączy sportowy charakter z elegancją. Te słowo dzisiaj będzie tutaj nadwymiar powtarzane. Mimo sportowego zacięcia Lotus Emira jest także praktyczny, oferując więcej komfortu i nowoczesnych technologii niż poprzednie modele marki, takie jak Elise, który już wcześniej widzieliście, kolejne piękne Lotusy. A spójrzcie na to, taka mała niespodzianka. Wydaje wam się, że to jest Omega? Bo to jest Omega. Ale to jest Omega Lotus. Taka mała niespodzianka. Jak się dowiedziałem przed chwilą, jest to bardzo rzadki samochód. W Anglii nazywany jako Carlton, nie Omega. W latach świetności ten samochód był w stanie uciec przed każdą policją. Oczywiście chodząc po Blenheim Palace, po tym całym evencie, nie można przejść obok dwóch stojących obok siebie Koenigsegów Egera, które to są najbardziej kultowymi i rozpoznawalnymi samochodami w historii szwedzkiej marki.
Nazwa Egera pochodzi od szwedzkiego czasownika oznaczającego działać lub brać akcję, co doskonale oddaje dynamiczny i ekstremalny charakter tego samochodu. Agera została zaprojektowana, aby być czystym super samochodem zoptymalizowanym pod kątem osiągów, masy i aerodynamiki. Agera wyposażona jest w 5-litrowy silnik V8 Twin Turbo. I już na początku swojej kariery został nazwany hiperautem roku przez magazyn Top Gear. Tyle McLarenów na oczy za jednym razem jeszcze wam powiem, nie widziałem. Spójrzcie na te Lambo. Aventador SVJ Roadster z 2020 roku. Jak się ładnie prezentuje w tym zielonym matowym lakierze, kolorze. A tak się prezentuje w pełnej klasie okazałości Aston Martin Vanquish Zagato z 2019 roku. A spójrzcie na to Lambo z 1970 roku. Nie jest to nic innego jak Lamborghini Miura P400S. Cudowne. Idziemy dalej. Co tutaj mamy? Rocznego Bentleya. Bentley Batur. Jaki fajny kolor. Taki zielono-złotawy. Ekstremalne. A obok nietypowy Aston Martin Wayland. A teraz przejdziemy się tak. Tutaj macie Astona Martina z 52 roku. Aston Martin DB2 Le Mans Lightweight. Tuż obok Jaguar z 51 roku. Jaguar C-Type. Spójrzcie, jaka mała przednia szyba. Coś niepowtarzalnego. Te kultowe felgi. Obok następny Jaguar z 54 roku. D-Type. Spójrzcie na to skrzydło z tyłu, jak się ładnie prezentuje. Następny samochód to Jaguar z 62 roku. Jaguar Eagle Low Drag GT. Następny samochód to również Jaguar. Tym razem jest to XK120 OTS z 1950 roku. Cóż za klasyk. Następny samochód Koenigsegg z 2004 roku. CCR. A tuż obok niego kolejny Jaguar CX-75 z 2015 roku. Prestige. Przechodząc dalej, tutaj widzimy Ferrari SF90 Inspiration z 2022 roku. Jest to jedyna sztuka na cały świat. Spójrzcie na tego Koenigsegga Agera RST z charakterystycznymi otwieranymi
drzwiami, nie jak w Lambo do góry. One po prostu się wysuwają i jedą bezpośrednio do góry. Niemożliwy samochód. Spójrzcie na kolejnego Koenigsegga. A tuż obok Regera. Spójrzcie na tego Mercedesa z 1968 roku. Jest to model 280 SL. Pięknie zachowany model. A teraz wchodzimy na Automotive Gallery. I spójrzcie, ile tu jest ludzi. To jest tak zwany Electrogenic. Piękny samochód. Idąc dalej, widzimy przepiękne, w pełni wykonane z karbonu Porsche Talos w wersji RS. Przepiękne. Tutaj jak pięknie się prezentuje kolejny zabytkowy Aston Martin. Niespotykane. Luksus w pełnym wydaniu. Spójrzcie na te Ferrari F50. Jak pięknie się prezentuje oldschoolowy model. Jest to model z 1997 roku. Przepiękny. Spójrzcie na to Pagani, jak się pięknie prezentuje. Luksus, sport. Wszystko w jednym wydaniu. Piękna. Jeszcze spójrzcie, limitowana edycja Roadster Edition. Piękne karbonowe wstawki. Oczywiście na tym samochodzie nie może zabraknąć podpisu Horaciego. Spójrzcie na te lusterka, jak są wyprowadzone. Niespotykane. Tutaj kolejna sztuka. Spójrzcie na ten badge. Jak się to wszystko pięknie prezentuje na tej karbonowej masce. A tutaj nic innego jak Bugatti Veyron. Jest to wersja specjalna, limitowana. Taka ciekawostka, Veyron w tym roku obchodzi swoje 20-lecie istnienia. A teraz spójrzcie na to Bugatti Continentala GT. Wszystkie nowe samochody. Jeden pierwszych z modeli Bugatti Bentleya. Ten samochód kondycjonował jak Bugatti. Numer 1 oznacza tutaj, że jest to pierwszy model tej marki. So beautiful.
Spójrzcie na ten silnik. Jak to jest pięknie wszystko odrestaurowane. W tym Bugatti możemy się przenieść normalnie w czasie. Spójrzcie na to. Jest to tak zwany Bentley Blower JNR. Zostało wyprodukowanych tylko 349 samochodów. Co najlepsze, jest to pełnoelektryczny samochód, który osiąga top speed, jak na tamte czasy, 45 mil na godzinę. A spójrzcie na tą przerobioną G-klasę przez Brabusa. Jakie to jest ogromne. A tutaj coś jest potakanego. Jest to Land Rover ogarnięty przez Brabusa. Niespotykany. Wszyscy myślą, że Brabusy to tylko Mercedesy. Ale jak się okazuje, to jest błąd. Patrzcie, jaka piękna korweta Z06. Silnik, który tu siedzi w tym samochodzie, ma pojemność 5,5 litra. Jest to V8 o mocy 646 koni. Można osiągnąć tym samochodem niewyobrażalne 186 mil na godzinę. Od 0 do setki w 3 sekundy. Niewyobrażalna rakieta. Zajrzymy do środka. Coś pięknego. Spójrzcie na tą kierownicę kwadratową. Wszystko jest skierowane w stronę kierowcy. Guziki, przyciski, ekran. Tak, żeby kierowca miał pełną kontrolę nad tym pojazdem. A takiej korwety jeszcze nie widzieliście. Twórca tej korwety prawdopodobnie kierował się stylizacją łodzi. Spójrzcie. Kto zgadnie, co to jest za samochód, co to jest za marka? Jest to Ginetta G56 GTA Ultimate Experience. 3,5 litrowy silnik, 270 koni, 1230 kg wagi i 140 mil na godzinę. Piękny, fioletowy kolor. Spójrzcie te felgi. Ginetta. Spójrzcie na ten ogromny dyfuzor z tyłu. Spójrzcie na tego Koenigsegga Czesko. Nieporozumienie totalne. Interior opływa karbonem. I nie tylko. Wykończone w pięknym, błękitnym kolorze kubełkowe fotele. Spójrzcie, ten spoiler jaki jest ogromny. Z odpowiednimi baczami oczywiście. A teraz witam w świecie Lamborghini. Spójrzcie, jaki piękny.
Jest to jeden z supercarów, w którym silnik kręci się nawet do 10 000. Wyposażony w 4-litrową jednostkę, 8-cylindrowe biturbo, 920 koni mechanicznych, 8-biegowa skrzynia. Co najlepsze, ten samochód pali tylko 11 litrów na 100 km. Czyli jak można powiedzieć standardowy samochód dzisiejszych czasów. Piękna sztuka. Tutaj kolejne Lamborghini V12. Nie może być inaczej oczywiście. Ogromne koło, przeogromne. Spójrzcie na te ceramiczne hamulce. Powiem wam, że te wstawki zielone bardzo dobrze integrują się z tym samochodem. 6,5 litrowa jednostka, 725 Nm, ponad 1000 koni mocy. Aston Martina markę wszyscy kojarzą, ale tego modelu chyba już nie każdy. Jest to Valhalla z przepięknym wykończeniem karbonowym wnętrza połączonym z brązową skórą. A tuż obok, jak pięknie prezentuje się nowy McLaren Artura w przepięknym czarno-perłowym lakierze. Spójrzcie na te pomarańczowe zaciski, jak się ładnie komponują w tym samochodzie. Go through. Alcantara. Piękne audio Bowersa. Po prostu beautiful. Spójrzcie na ten tył. Piękna Artura, co? Spójrzcie na tego McLarena. Z wyglądu przypomina P1, ale to jest W1. Karbon oplata go po całości. Normalnie auto przyszłości. Spójrzcie na ten ogromny wlot powietrza. A teraz to jest chyba najdroższy samochód tutaj na tym evencie. Ogólnie są dwa. Ferrari 250 GTO. I sobie wyobraźcie, że w dzisiejszych czasach, przeliczając na złotówki, ten samochód jest wart grubo ponad 250 milionów polskich złotych. Niewyobrażalna kwota. To akurat nie jest 250, ale to się ładnie prezentuje. Ale szczerze wam mówiąc, Ferrari musi być czerwona. No. Bez dwóch zdań. Idąc dalej, stoi druga 250 GTO. Tak jak było zapowiedziane. No przepiękne. I sobie wyobraźcie, że tu akurat stoi 600 milionów polskich złotych. A teraz tylko Ferrari. Na dzień dobry. Na początku wita nas Bertone w pięknym, błękitnym kolorze. A tuż obok piękne Diablo. Spójrzcie, jak to wygląda z tyłu.
Oczywiście byka nie może zabraknąć. A tutaj, jak pięknie prezentuje się stary Lotus Esprit z 85 roku. Między Ferrarkami idealne połączenie. A spójrzcie na to. To nie jest Spirit of Ecstasy. To jest Lancia. Tu kolejny ciekawy samochód. Bentley Batur. Coś pięknego. Jeszcze w wersji cabrio. To już koniec dzisiejszej relacji prosto z Blenheim Palace i wyjątkowego Salon Priv. Mam nadzieję, że poczuliście ten klimat luksusu, historii i motoryzacyjnych emocji. Dzięki, że byliście ze mną i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zostaw komentarz, łapkę i subskrybuj kanał, aby być na bieżąco. Do następnego. Pozdrawiam Was ja, czyli Kuklok. Do zobaczenia. Cześć!